Witam Państwa bardzo serdecznie i kolejny gość w naszym studio. Drodzy Państwo, a jest nim pan redaktor Leszek Szymowski, którego serdecznie witam. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Panie redaktorze, dużo się w tym tygodniu działo, no i w związku z tym moje pytania. Zacznijmy od dwóch ważnych wet prezydenta Nawrockiego. Jak pan je ocenia? Czy to jest dobry ruch we właściwym kierunku? Z jednej strony przytarcie nosa Niemcom wetem do ustawy wiatrakowej, z drugiej strony mocne przytarcie nosa Ukraińcom wetem do ustawy o dalszym ich finansowaniu w Polsce. No to są przede wszystkim ruchy w interesie Polski, bo w interesie Polski i polskiego narodu jest to, żebyśmy tutaj byli panami u siebie na swojej ziemi, żebyśmy nie utrzymywali nie wiadomo na jakich zasadach dziesiątek tysięcy Ukraińców, którzy do nas przybyli po wojnie. No ma rację prezydent Nawrocki, mówiąc to, że jeżeli ktoś z Ukrainy przyjechał, osiedlił się tutaj, uczciwie pracuje, płaci składki, to przecież nie ma żadnego powodu, żeby służba zdrowia czy te wszystkie przywileje go nie obejmowały. Natomiast jeżeli ktoś chce na nas pasożytować, to dla takich ludzi miejsca nie ma. I tutaj prezydent Nawrocki ma absolutną rację. Jeżeli chodzi o kwestię wiatraków, no to samo. No inwestowanie w te wiatraki nie ma kompletnie żadnego sensu. To ja zresztą już kilka tygodni temu ujawniłem, że teraz Niemcy chcą no jakby wysłać do nas te wiatraki, które u nich są zużyte, które są im niepotrzebne i dlatego ich reprezentant w Warszawie, czyli Tusk, przygotował tutaj ustawę, więc bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki ją zawetował. No ja może nie jestem jakimś wielkim fanem ani prezydenta Nawrockiego, ani opcji, z której on się wywodzi, no ale patrząc obiektywnie na to, co zrobił dobrze i chwała mu za to. I zaczęło się bardzo ciekawie dziać, bo z jednej strony szczególnie po tej ustawie, nazwijmy ją antyukraińskiej, czy tym wecie antyukraińskim do ustawy, larum się podniosło w internecie i ci wszyscy silni razem, cała ta lewica internetowa, twitterowo, facebookowa, social mediowa, po prostu do gardeł skoczyła ludziom prezydenta i próbuje ich zrównać z ziemią. No bo to chodzi o 1 000 000 Ukraińców, których możemy pożegnać w najbliższym czasie. No, nawet pani Lubnauer pokazała swój poziom intelektualny, pytając publicznie, czy to Putin już zadzwonił z gratulacjami, czy coś takiego. No to poziom umysłowości skandaliczny, to co tu komentować. No. Ale wie pan, ale jest i druga strona tego medalu, no bo Nawrocki zrobił poważny kłopot PiS-owi, bo przecież ta ustawa w Sejmie przeszła głosami większości PiS-u, większość parlamentarzystów PiS była za tą ustawą, ale mało tego, był za tą ustawą, czy wstrzymał się, a pan Sachajko był za nią, koło Wolni Republikanie, tacy niby to, wie pan, prawicowi, i za tą ustawą nogami zagłosował też pan Mencen, który z jakiegoś powodu na tym głosowaniu się nie stawił. Wie pan, to są za ważne głosowania, za ważne sprawy, żeby z powodu Kataru czy jakichś problemów gastrycznych nie głosować, prawda? Więc są to wyraźne znaki i teraz no jest taka teza, że to weto zostanie odrzucone. Przynajmniej jeśli brać pod uwagę arytmetykę sejmową, jeśli powtórzy się wynik z pierwszego głosowania, no to Sejm odrzuci tą ustawę. Co pan myśli? No zobaczymy, co będzie. Ja będę na to patrzył z wielkim zainteresowaniem. No jeżeli Sejm odrzuci tą ustawę, no to będzie trzeba sobie postawić pytanie dlaczego. No i tutaj miłośnicy To weto, prawda? Bo tu chodzi o weto prezydenta. To miłośnicy spiskowych teorii dziejów będą oczywiście dopatrywać się tutaj długiej ręki SBU i wiązać to z aferą podkarpacką. No zobaczymy jak będzie. Poczekajmy. No, na razie pan mnie pytał o Nawrockiego, oceniam tą decyzję dobrze, ale wie pan, panie Piotrze, idąc jeszcze za tym, o co pan mnie pyta, o tej konsternacji w Sejmie, to trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo niech pan zwróci uwagę, jak nabrały wody w usta obóz propagandy pisowskiej, czyli mam tutaj na myśli media Tomasza Sakiewicza, portal niezależna.pl, no
tacy ukraińscy byli, tacy proukraińscy, prawda, na tego Putina, jak szli go wdeptać w ziemię, tak popierali Nawrockiego, a teraz mają problem, co z tym zrobić i dyplomatycznie tego nie zauważyli. No właśnie, no, wiemy, jakie ordery pan Sakiewicz odbierał, z rąk jakich służb i to musi być trudny moment w jego karierze. Nie zazdrościmy. Natomiast jest też inna sprawa, no bo pan Nawrocki nie jest tutaj taki zero-jedynkowy w tym postrzeganiu, nagle propolski. No bo z drugiej strony zobaczmy, co się dzieje w jego kancelarii. Jaki ona ma skład? Czy uważa pan, że ten skład kancelarii jest jakiś nowy, optymalny? Czy on daje nadzieję poza samą postawą w ostatnich dniach czy tygodniach Karola Nawrockiego? Czy ta kancelaria gwarantuje nową jakość, pana zdaniem? No, na tle kancelarii poprzedniej to na pewno, no bo na tle poprzedniego prezydenta i poprzednich jego ludzi, no to nie da się nie gwarantować nowej jakości, to jest po prostu niemożliwe, niezgodne z rachunkiem prawdopodobieństwa. Tam jest szereg ludzi, którzy budzą moje zaufanie, na przykład pan generał Andrzej Kowalski, którego mam za świetnego fachowca i wielkiego patriotę, więc na razie mówię, na razie wygląda to sympatycznie, optymistycznie, ale oczywiście patrzmy prezydentowi Nawrockiemu nadal na ręce, przyglądajmy się mu i oceniajmy go za to, co robi. No ale pan Cęckiewicz, pan Andruszkiewicz, z kancelarii pana Dudy, pan Kolarski. No, czy pan też z tymi osobami wiąże jakieś pozytywne, propolskie nadzieje? Znaczy, no na pewno jest to lepszy skład niż był za czasów Andrzeja Dudy, co do tego nie mam wątpliwości, ale ja nie chciałbym ani tutaj jakoś pałać szczególnym optymizmem, ani szczególnym pesymizmem. Popatrzmy, mówi stara żydowska mądrość, mówi po czynach ich poznacie, po owocach ich poznacie. Poczekajmy na te owoce. Na razie, tak jak mówię, owoce pierwszych dni prezydentury Karola Nawrockiego, mówiąc o tych wetach, o których pan wspominał, ja oceniam pozytywnie. Patrzmy, co będzie dalej. No i w związku z tymi wetami wielu ludzi prawicy upatruje szansy i takie zadanie, tak zadaniuje, można powiedzieć, Karola Nawrockiego, pana prezydenta, że on może wywrócić obecny rząd Donalda Tuska. Czy pana zdaniem jest to możliwe i czy pana zdaniem jest taka metoda, jaka to metoda, żeby ten rząd przed upływem kadencji wywrócić? Jest. I to znaczy, ja widzę dwie takie metody. Po pierwsze, trzeba byłoby tutaj zawrzeć jakiś nieformalny pakt z Amerykanami, do czego chyba Amerykanie byliby teraz skłonni. To byłoby oczywiście zależne od tego, jakie pomysły ma Donald Trump na tą część świata. Ale wydaje mi się, że Donald Trump nie odpuścił amerykańskiej hegemonii w tym rejonie świata i on wcale nie zamierza ustąpić Niemcom kontroli nad Europą Środkowo-Wschodnią. Natomiast druga rzecz, i to bym radził z całego serca panu prezydentowi, to po prostu przygotować projekt konstytucji, która wprowadzałaby silny system prezydencki i poddać to pod głosowanie, pod referendum obywatelskie i gdyby się okazało, że naród poprze konstytucję, która będzie prezydenta Nawrockiego czynić szefem rządu, tak jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie moim zdaniem funkcjonuje to dobrze, no to ten rząd musiałby sam z siebie przejść do historii. Czy to jest możliwe w tym czasie? No powiedzmy pół roku? No dlaczego nie? Wszystko jest możliwe. Tylko trzeba chcieć. No, bo wie pan, jest z drugiej strony jeszcze taka okoliczność, właściwie już z trzeciej, bo już mówiliśmy o dwóch stronach, jest jeszcze trzecia. Otóż taka, że, no wie pan, cały czas Koalicji Obywatelskiej rośnie poparcie. No, cały czas, szczególnie w ostatnich dniach, to już jest powyżej 30%. KO, mimo tych afer, mimo tych błędów, KPO, jedna ustawa, druga, prawda, no wtopa za wtopą, no, a Koalicji Obywatelskiej rośnie. No jak pan to skomentuje? Dlaczego tak się dzieje? Ja nie wiem, czy rzeczywiście rośnie Koalicji Obywatelskiej, bo to te No takie są sondaże i to trochę... nie jeden sondaż, wie pan. Jest tego trochę. No, nie wiem, czy te sondaże są wiarygodne. Nawet jeżeli są wiarygodne, no to panie Piotrze, no to tym lepiej.
no to jeżeli te sondaże są tak pikują, jak chodzi o poparcie dla koalicji, no to przecież prezydent może powiedzieć, no to dobrze, to teraz, kiedy opozycja ma tak duże poparcie, to teraz poddajemy pod głosowanie ten projekt konstytucji. Natomiast mi się nie chce wierzyć w to, żeby te sondaże dawały tak wielką przewagę koalicji obywatelskiej. No bo Ja wie myślę, że pan, dwie partie, które tak naprawdę w sondażach teraz zyskują, to jest Konfederacja Mencena i Korona Grzegorza Brauna. ale no, sondaże tego nie potwierdzają. Jeśli by się jednak trzymać tego, że tych kilka sondaży i średnia z nich, no pan Paladę też to dostrzega, ekspert, który coś tam o tym wie, więc no, być może ten trend jest realnym. A z drugiej strony, wie pan, no, telewizja Republika jest w tej chwili najbardziej oglądaną telewizją ze wszystkich. Włączając w to Polsat, TVN ma 7 z hakiem procent udziału w telewizyjnym rynku, co daje jej pozycję lidera. A zatem trudno powiedzieć, że przekaz dzisiejszej opozycji nie przebija się do szerokich mas społecznych. Trzecia na rynku telewizyjnym jest w Polsce.pl spośród stacji informacyjnych, w Polsce 24, przepraszam. Ja jeszcze zakładałem w Polsce.pl, a teraz jest w Polsce 24. No i wie pan, i efektem takiej przewagi medialnej są rosnące słupki Koalicji Obywatelskiej. Może to jest tak, że w Polsce jest wszystko odwrotnie, prawda? Że im większa przewaga medialna, bo tak też było w poprzednich wyborach, tym słabszy wynik tych, którzy zawiadują tymi mediami. Panie Piotrze, ja patrzę na to jako pragmatyk pod kątem skutków i rezultatów. No dla mnie się liczą konkrety, a nie sondaże, więc niech te sondaże będą jakie będą. Niech nawet będą takie sondaże, żeby jedne, które przyznają jednym, prawda, Platformie zwycięstwo, a drugie PiS-owi. Nie mam nic przeciwko, guzik mnie te sondaże obchodzą. Ja będę zawsze patrzył i oceniał konkretne postępowania, konkretne decyzje, tak jak pozwoliłem sobie teraz ocenić pozytywnie konkretne decyzje prezydenta Nawrockiego. No to do konkretów wracając, to pan jako pierwszy publicznie opowiedział o możliwej współpracy Donalda Tuska z agenturą niemiecką i Mateusza Morawieckiego z tąże agenturą. Tak. I pytam pana, czy w związku z tym, także z tym, co się dzieje wokół nas, czy pan ma jakieś procesy, czy ktoś pana pozwał, czy ktoś do pana w ogóle wystąpił z jakimiś pretensjami? Jaki jest dalszy ciąg pana rewelacji, które pan jako pierwszy, to trzeba panu oddać, w tej skali i w taki sposób ujawnił opinii publicznej? Dalszego ciągu nie ma, ale zresztą ja się nie spodziewałem żadnego dalszego ciągu ani ze strony naszej politycznej prokuratury, ani profesjonalnych służb specjalnych, no bo to tak jak nie interesowali się dziesiątkami innych spraw, którymi się powinni interesować, tak nie interesowali się tym. Dalszy ciąg będzie trochę dziennikarski, bo ja niedługo wydaję książkę pod tytułem Pinokio, czyli nieautoryzowaną biografię Mateusza Morawieckiego. Tam będą jeszcze szczegóły jego współpracy ze Stasi, które mi się udało ustalić, mimo, i to jest ciekawy paradoks, że te archiwa są zamknięte, ale w jaki sposób to zrobiłem, to pan i nasi widzowie się dowiedzą z tej książki. No, część wiedzy jest rzeczywiście szokująca. No Ale ona rewelacja, bo wie pozwala pan, dobrze, to lepiej, co dużo się lepiej dzieje wokół zrozumieć. pana, a właściwie to co się nie dzieje wokół pana, to jest kropka nad i. To jest absolutne uwiarygodnienie wszystkiego, co pan o tych dwóch liderach politycznych powiedział. No tak, ja to tak dziękuję za odbieram. to. Ale Nie mam no wątpliwości, dziękuję tak, no bo bardzo. No ja wie pan, myślę, jakbym był Morawieckim, jakby mi się trafiła taka gratka, że przecież z nikim nie współpracowałem, no to przecież bym nie siedział cicho. No zgodzi się pan, no, że może pan się czuć zgadzam pewny się. siebie Ja tylko w przypadku Ja takiego miałem obrotu nadzieję, rzeczy. ja miałem nadzieję, panie redaktorze, że Mateusz Morawiecki mnie pozwie do sądu, bo przed tym, jak ja te informacje opublikowałem, to ja się skonsultowałem z dwoma niemieckimi prawnikami, którzy mają bogate doświadczenie, jak chodzi o procesy dziennikarskie. Tam kiedyś reprezentowali Szpigla w takiej głośnej jednej sprawie. I oni mi powiedzieli, że na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Niemiec
uciec, to sąd mógłby zobowiązać każdą instytucję, nawet BND, do udostępnienia tych teczek, prawda? I skoro ja o tym wiem, to może pan Morawiecki i pan Tusk też o tym wiedzą i nie jest im to po prostu potrzebne. Ja miałem nadzieję, że mnie Mateusz Morawiecki pozwie do sądu. Ja już miałem parę takich procesów, wie pan, z gwiazdami polskiej polityki, z panem Ziobrą to chyba 4 procesy przeżyłem, więc, ale pana Ziobry nie poważam. Natomiast myślałem też, że z Morawieckim jakiś proces będzie. No, dziennikarze mieliby też wtedy ciekawe zainteresowania badawcze. Pan myślę, że nie jeden odcinek by poświęcił temu procesowi, no ale nie dał mi tej satysfakcji Mateusz Morawiecki. Ja do niego zresztą wysyłałem pytania, prosząc o to, żeby się ustosunkował do tych informacji, już nawet bardziej szczegółowych, które są w książce, bo tam ja w książce opisuję między innymi okoliczności jego werbunków, 2. No ale nie udzielił mi odpowiedzi. W ogóle uznał, że tematu Wie nie pan, ma. A to, trudno mi wierzyć, że Mateusz Morawiecki o tym nie wie, bo przecież Grzegorz Braun po moich publikacjach go o to pytał z trybuny sejmowej. no tak, no wie pan, to są przesmutne rzeczy. Pozwoli pan, że podzielę się taką refleksją. No bo jeśli chodzi o Tuska, to już nikt wątpliwości nie ma. To przecież nawet z trybuny sejmowej pozwolił sobie Kaczyński powiedzieć. No nikt chyba nie ma wątpliwości, że pracuje dla Niemców. Natomiast jeżeli chodzi o Morawieckiego, no to jest jakaś sprawa niezwykle smutna, bo to jest, Znaczy, wie ja pan, tu jest szczególnie, jeszcze bardziej. który bardzo dobrze znałem Kornela Morawieckiego, który byłem w Solidarności Walczącej, gdzie ten mit Morawieckich był silny, no to wie pan, ja to trochę osobiście nawet, mnie to zabolało, że w taki sposób potoczyły się losy tego człowieka. Wie Mm, pan, co tu jest jeszcze przykre, panie redaktorze? Jeszcze jeden aspekt, na który nikt nie zwracał uwagi, nawet pan. Otóż to, że przez 30, no prawie 6 lat istnienia wolnej Polski i tak zwanej wolnej Polski i przez około 30 lat dostępności tych archiwów, to żaden rząd nie zdobył się na to, żeby stworzyć jakąś grupę historyków do przebadania tych archiwów, a przecież należało koniecznie przebadać archiwa komunistyczne we wszystkich krajach byłej demokracji ludowej, czyli od Niemiec poczynając przez Czechy, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Albanię, Jugosławię, prawda? Tego nikt nie zrobił, to ja dopiero jestem pionierem tego projektu. Ja to dopiero zacząłem, kiedy w 2019 roku pojechałem do Berlina i zacząłem badać archiwa dostępne w Instytucie Gaucka. Robię to za własne pieniądze. Teraz będę otwierał kolejny projekt w Instytucie Gaucka, potem w Budapeszcie, żeby tam te polskie archiwa jakoś przebadać. Znaczy nie polskie archiwa, tylko archiwa dotyczące Polski jakoś przebadać. To też jest smutne, bo przecież wie pan, no ja robię to za własne pieniądze, kosztem własnego czasu, a przecież nie mam ani jednego, ani drugiego w nadmiarze. To trudno mi jakby przyjąć do wiadomości, że żaden rząd tego nie zrobił. Bo brakowało mu czasu, bo brakowało pieniędzy? tak, Nie, dlatego że to każdy rząd, który był, wiedział, że w tych archiwach znajdzie się coś, co ten rząd może kompromitować. A jest przecież, panie przesmutne, to jest redaktorze, przesmutne i to pokazuje całą tą mizerię państwa polskiego, prawda? tak, tym bardziej, że niezależnie od różnic politycznych jest jeden Polak, którego wszyscy cenimy, niektórzy nawet go wielbią, tacy tak jak ja, któremu należą się takie badania, bo przecież wiadomo, że ten właśnie Polak był na pewno przez wszystkie służby specjalne krajów komunistycznych inwigilowany. Wie pan, o kim mówię? Chodzi panu o Ojca Świętego? Ojca świętego Jana Pawła II. Wie pan, ja kiedyś, jak pierwszy raz byłem w Instytucie Gaucka, to zacząłem tam sprawdzać też otoczenie Jana Pawła II i byłem zszokowany, kiedy znalazłem teczkę szefa jego ochrony, pułkownika Aloisa Estermana. On został zarejestrowany przez Stasi jeszcze w 1979 roku pod pseudonimem Werner. Werner to było jego drugie imię. Stasi zresztą często rejestrowało swoich agentów na podstawie tego, jakie drugie imię nosili. I on był wykorzystywany przez Stasi jako informator w Watykanie przez lata, w zasadzie aż do końca istnienia Stasi. No on na ten temat nic nie powie, bo w 1998 roku został zamordowany w bardzo dziwnych okolicznościach. Razem z nim została zamordowana jego żona i jeden z podległych mu funkcjonariuszy. To zresztą miało związek z zamachem na Jana Pawła II, ale znalazłem tam na przykład teczkę jednego z niemieckich księży, który był, proszę pana, agentem Stasi i który był
głównym aktywem wykorzystywanym przy planie zamachu na Jana Pawła II, jakie robiło Stasi. U nas się o tym nic nie mówi, ale był taki plan w latach 80. opracowany we wschodnim Berlinie zabójstwa Jana Pawła II, polegający na tym, żeby mu właśnie rękami tego księdza podać papieżowi zatrutą żyletkę, prawda, żeby mu tą żyletkę do golenia dostarczyć rękami tego księdza, Niemca, który pracował w Watykanie, papieżowi do łazienki, żeby on, prawda, przy goleniu pierwszym, drugim się tam skaleczył i po prostu, żeby ta trucizna mu dotarła do krwi, prawda? I teraz to są takie rzeczy, że ja o tym wiem, ja, który to badałem kosztem własnego czasu i własnych pieniędzy, a polskie państwo przez 30 parę lat nie znalazło żadnego, nie zadało sobie trudu, żeby stworzyć grupę historyków, nawet czy przecież to można było, wie pan, powołać grupę historyków na co dzień zatrudnionych w instytucie albo kogoś tam innego. Przecież to był prosty problem do... Coś tam nam przytkało trochę łącze, ale już jest wszystko w porządku. Wie pan, czy pan się nie boi? Bo to, co pan mówi, Ja? to są naprawdę grube rzeczy. No i mi się nasuwa takie pytanie empatyczne może przesadnie, ale na pana miejscu nie spałbym spokojnie. A ja śpię spokojnie, panie Piotrze. Nie mam z tym żadnego problemu. A wie pan dlaczego? Dlatego, że jakby, to powiem, może trochę się będę wyzłośliwiał teraz, ale jakbyśmy tutaj sobie z panem zadali pytanie, kto ewentualnie miałby być zagrożony, zainteresowany tym, żeby mnie uciszyć, kto miałby mi grozić, to pewnie doszlibyśmy do wniosku, że otoczenie Donalda Tuska, prawda? Ale Donalda Tuska ja uważam za czołowego nieudacznika, więc jak Donald Tusk by, wie pan, jakiś spisek na moje życie zawiązał, to ja bym spał spokojnie. To godzinę po jego zawiązaniu wszyscy byśmy o nim wiedzieli. Ciekawa koncepcja. Ja się o pana trochę boję, ale na koniec jeszcze jedno pytanie chcę panu zadać, bo jest to gorąca sprawa i ciekaw jestem pana komentarza. Proszę mi powiedzieć, czy to, co ujawnił ówczesny minister obrony narodowej, pan Błaszczak, czyli tą linię obrony Polski na Wiśle. Czy to jest pana zdaniem w porządku, że no taka informacja trafiła do opinii publicznej? Czy to jest rzeczywiście jakiś rodzaj zdrady narodowej i słusznie prokuratura się tą rzeczą zajęła? Znaczy, tu mamy do czynienia z dwiema patologiami. Pierwszą to jest to, co od czasów pana Bodnara widać w prokuraturze, znaczy, że prokuratura stawia sprawiedliwość na głowie, to znaczy nie stawia zarzutów tym, którzy są sprawcami przestępstw, tylko tym, którzy chcą je ujawnić. To jest pierwsza sprawa i tutaj tak samo, no przecież i druga patologia, z którą mamy do czynienia, to jest stawianie klauzul tajności na dokumentach i informacjach, które w ogóle na tą klauzulę nie zasługują, wie pan. Ja widziałem w trakcie swojego dziennikarskiego życia dziesiątki tajnych dokumentów, nawet w książce Media wobec bezpieki przedrukowałem jedną tajną analizę ABW, która dotyczyła bzdur, które w ogóle nie powinny mieć klauzuli tajności, wie pan. U nas się tą klauzulą tajemnicy państwowej szafuje zupełnie bez sensu. I to jest druga kwestia. Natomiast trzecia kwestia, najważniejsza, to jest taka, że przygotowanie planu obrony na Wiśle, to przecież w ten sposób, w jaki zrobił to Donald Tusk, to była przecież forma zdrady stanu, no bo to co, oni chcieli całą wschodnią Polskę oddać Rosjanom w razie agresji rosyjskiej i bronić się na Wiśle. No to jest szokująca sprawa, no to przecież tak żaden rząd nie powinien robić. No i to ujawnienie tego opinii publicznej było zasadne jak najbardziej. Natomiast trzeba tu błąd pewien, jaki pan Błaszczak z panem Cęckiewiczem popełnili, to polega na tym, że powinni to byli wcześniej odtajnić po prostu i ujawnić dokumenty odtajnione, a nie tajne. W moim radio, kiedy pracowałem jeszcze w Radio Poznań, to Cęckiewicz opowiadał o tym już, nie wiem, w 2022 roku. Także ta sprawa już była publiczną bardzo dawno i zdziwiłem się, gdy taki akt z prokuratury spłynął do pana Błaszczaka. Znaczy, wie pan, no, prokuratura wykonuje zlecenie polityczne, ale to tak samo robi to za tych rządów przeciwko dzisiejszej opozycji, jak robiła to za poprzednich rządów No tak. przeciwko ówczesnej opozycji. To jest pewna patologia prokuratury systemowa, z jaką mamy do czynienia.
musimy kończyć. Ja panu bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy tej naszej rozmowy, bo jak państwo słyszą, niezwykle ciekawe rzeczy opowiada pan redaktor Leszek Szymowski, ale na dziś... Mam nadzieję, panie Piotrze, że promocję mojej książki o Morawieckim zrobimy u pana na kanale. Bardzo, bardzo na to liczę. Dziś panu dziękuję. Redaktor Dziękuję Leszek serdecznie. Szymowski, autor niezwykłych publikacji, do których państwa odsyłam. I jednocześnie bardzo proszę, na YouTube tutaj mamy link. Jeśli tą drogą państwo oglądają nasz program, bardzo proszę, wesprzyjcie nas przez serwis Buy Coffee. Zróbcie to koniecznie. Zostańcie z naszym kanałem.